Cześć, nie znam się, ale się wypowiem, czyli kolejny cykl gadającej głowy. Mamy okres taki wakacyjny, więc wiadomą rzeczą jest, że wszyscy wypoczywają. Okres wakacyjny, przynajmniej dla mnie, to zawsze jest taki trudny okres, jeżeli chodzi o treningi i taką moją aktywność regularną. Jak wiecie, dalej jestem, powiedzmy, na etapie przygotowywania się do imprez sezonu. Jakby podsumować moją aktywność w miesiącu lipcu, to było około 50 godzin różnego rodzaju aktywności, na którą się składała kolarstwo, bieganie i pływanie. Około 20 000 kalorii poszło w powietrze. Mniej więcej tych aktywności było na 524 km. W to wchodziła też turystyka piesza, czyli gdzieś tam spacery po górach. I tak to jest związane. Dlaczego mówię, że dla mnie to jest taki okres trudny? Ponieważ wakacje to są zawsze taki czas, kiedy mamy zaplanowane oprócz tych naszych treningów wyjazdy, które gdzieś tam są urlopowe, gdzie trochę więcej czasu się poświęca na leżenie i opalanie. I to jest taka rzecz, która gdzieś tam pozostaje. Co mogę powiedzieć o tym okresie lipcowym, jak było ze startami? Jeżeli chodzi o starty, to ja już sobie sprawdzam, czy to były jakieś starty. Tak, był start w półmaratonie, który odbywał się w momencik. Co to jest? Bytomska, Kolonia. Co to jest? W Piekarach Śląskich. Nocny. Bardzo fajny bieg. Po pętli z małym akcentem podbiegowym na górę. Bieg fajnie zorganizowany, przyjemny. To, co mi się bardzo podobało, to to, że jeden ze sponsorów biegu, bodajże marki Skody, w takim odcinku leśnym, nocnym, gdzie nie było oświetlenia, poustawiał swoje samochody i reflektory samochodów świeciły przed biegaczem. I każdy z biegaczy miał tą drogę przed sobą. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o takie starty biegowe, więc można powiedzieć, że taka trochę bieda. Nie było tego za dużo. To, z czego się bardzo cieszę, to z tej ilości przejechanych kilometrów na rowerze, bo udało mi się przejechać około 500 kilometrów, co nie jest dla mnie jakimś tam... Znaczy, może to nie być dla wielu z Was niezbyt wielkim rezultatem. Dla mnie jest to dość dobry wynik, ponieważ rower to jest ten obszar, którego nie do końca przepadam, ze względu na to, że kierowcy na drogach zachowują się różnie i szukam raczej takich miejsc, gdzie czuję się bezpiecznie i na drogi publiczne nie do końca lubię wyjeżdżać, ponieważ co niektórzy w żaden sposób nie szanują innych użytkowników drogi. To jest taka moja rzecz, tak? Tego, co faktycznie dużo mi się udało zrobić, to na pewno turystyka piesza, bo tam trochę połaziłem po różnego rodzaju obszarach górskich, zwłaszcza, że w okresie lipca, końcówki właśnie z takiego obszaru wyjazdowego skończyło się zdobyciem Grossglocknera, czyli najwyższego szczytu Austrii, 3798. Warunki były w miarę. Pojechaliśmy z moimi znajomymi trochę się połazić. Miały być też dolomity, ale ze względu na to, że dolomity się rozpadały, to znaczy miejsce, gdzie jechaliśmy, prognozy były niepokojące i deszczowe. W związku z tym stwierdziliśmy, że wracamy. Jeżeli chodzi o sam wyjazd na Grossglocknera, to przygotowania, można powiedzieć, że były bardzo proste. Zgraliśmy się
z moimi znajomymi. Wybraliśmy sobie termin, wsiedliśmy w samochód, podjechaliśmy. Po drodze na Grossglocknera 2 razy mieliśmy 2 schroniska, na 2800, później na 3400. W dniu, w którym zaatakowaliśmy sam szczyt, czyli weszliśmy na sam szczyt, tak mocno zabrzmi, zaatakowaliśmy, no ale weszliśmy na sam szczyt, to była sytuacja tego typu, że z tego niższego schroniska weszliśmy do wyższego, szliśmy w miarę wcześnie rano, doszliśmy do schroniska, stwierdziliśmy, że mamy na tyle dużo czasu, że jeszcze możemy spróbować zaatakować wierzchołek. Po kawie i ciepłym ciastku zabraliśmy się i poszliśmy do góry. I to była z jednej strony bardzo taka impulsywna decyzja, ale bardzo dobra, bo okazało się, że następnego dnia całkowicie się popsuła pogoda. Zaczęło padać, u samego wierzchołku już zaczął sypać śnieg. Było nieprzyjemnie, temperatura minusowa, więc dużo trudniej by było tam atakować. I jak rozmawialiśmy, to nie wiadomo, czy byśmy się zdecydowali. Widoków zbyt wielu nie było, ze względu na to, że wszystko dookoła spowiewały chmury, góry były w chmurach i niewiele było widać. Co z takich ważnych rzeczy przed wyjściem w takie miejsca, po raz kolejny się potwierdziła ta reguła: znaj swój sprzęt, która pozwala się przygotować, ale tak naprawdę bezpiecznie wejść i zejść, bo to jest najważniejsze. Do góry wbrew pozorom idzie się ciut łatwiej niż jak się schodzi na dół, zwłaszcza jeżeli są jakieś trudności, jakieś bloki skalne. Podejście na Grossglocknera jest poprzez taką płytę śnieżną ze schroniska na 3400, później się idzie trochę, jest takiego powspinania przy takich linach, powiedziałbym konopnych, grubych, okrętowych. Kilkadziesiąt metrów trzeba się, że tak powiem, wspinać, można się zabezpieczyć, można zrobić to na żywca. Później się idzie w takim terenie mieszanym, trzeba uważać, bo miejscami jest taki osad skalny, który znajduje się na powierzchni lodu. Można objechać, więc dobrze jest tam też mieć raki. Powyżej można już wypiąć się z raków i iść normalnie w obuwiu bez konieczności raków. Weszliśmy, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, zeszliśmy. Droga w dół nam zajęła dużo więcej czasu niż droga do góry, ze względu na pewne trudności, które napotkaliśmy, związane z tym, że w pewnym momencie kolega objechał, trochę się poobijał i w kilku miejscach trzeba było go, mówiąc wprost, spuścić na linię na dół. To oczywiście skutecznie się nam udało i wróciliśmy do schroniska, gdzie spokojnie jeszcze zjedliśmy gulasz, zupę, wypiliśmy piwo, poszliśmy spać, to znaczy przynajmniej ja wypiłem piwo, koledzy niekoniecznie. Poszliśmy spać, rano wstaliśmy i mogliśmy już wrócić na sam dół do bazy, gdzie mieliśmy pozostawiony samochód. Dzień zejścia był mniej przyjemny, było bardzo deszczowo. To, co kiedyś już sobie myślałem, że fajnie by było pojechać w Alpy latem, właśnie miało miejsce. Przy okazji udało mi się wejść na najwyższy szczyt Austrii, do której regularnie jeżdżę na narty, i bardzo zielony, ciekawy kraj. Niemniej jednak każdemu, kto by się wybierał i ma takie plany do zdobywania szczytów, będę rekomendował, żeby się przygotował do tego. I to jest właśnie to, co właśnie powiedziałem. Po pierwsze, trzeba znać swój sprzęt, trzeba go mieć, ten swój sprzęt. Taki sprzęt osobisty, nie wszystko trzeba nosić. Ale takie rzeczy typu odzież wierzchnia, zwłaszcza jeżeli się może załamać pogoda, to dobrze jest mieć, bo w pewnej chwili był tak mocny deszcz na zejściu, że gdyby nie przeciwdeszczowy Gore-Texy na mnie, to płynąłbym, a i tak wszystko płynęło. Więc takie były te pierwsza część wakacji, trochę w skałach, trochę było też takich, mówię, treningów, trochę mniejszych. W momencie, kiedy wyjeżdżam na wypoczynek, nie mam tej możliwości takiego regularnego trenowania, to jeżeli jest możliwość, to ja zawsze mówię, że taką
z możliwych aktywności to jest zawsze można gdzieś pobiegać, choćby te 30 minut, no żeby znaleźć, żeby ta forma nie spadała. To jest to, co ja robię i naprawdę nie jestem tytanem jakiejś tam pracy. I tyle, tak to chyba minęło. Najważniejsze z tych rzeczy, które wydarzyły się w lipcu dla mnie, to chyba było zdobycie Glocknera i tym przypieczętowałem jeden z wierzchołków Korony Europy. Tyle. Życzę Wam udanej drugiej części wakacji, czyli miesiąca sierpnia. Materiał wpada z opóźnieniem. Takie gadająca głowa. Trochę tu, trochę tam, pitu, pitu i bez kitu. Miłego. Do usłyszenia.